dzisiejszym odcinku dowiesz się, gdzie szukać promptów, a także jak wygląda profesjonalny prompt development. A także pokażę Ci, w jaki sposób możesz zboostować swój prompt development, używając do tego AI. Zapraszamy. Z tej strony Bartek, prompt engineer w Syllabris, jest ze mną Julia. Cześć, jestem tutaj, aby dopytywać Bartka o różne rzeczy, żebyście mogli lepiej zrozumieć temat. Zacznijmy od tego, gdzie możemy w ogóle znaleźć prompty. Tak, promptów możemy szukać generalnie w internecie, gdziekolwiek jest ich pełno. Są różne promptbooki, są bardzo generyczne. Ciężko znaleźć prompta, którego dzisiaj będziemy chcieli Wam pokazać. Jak będziemy go tworzyć, to właściwie szukałem go chyba, nie wiem, z pół godziny dobre, próbowałem go znaleźć i tak naprawdę nie znalazłem, czego chciałem. No bo były jakieś tam social media manager, ale to było na 50 stronie tego promptbooka i no po prostu było na maksa generyczne. Wrzuciłem może tutaj taki mały preview, jak to wyglądało, bo było tam po prostu jedno słowo o platformie, no i właściwie tyle. A generalnie, jeżeli chcecie robić prompta, który robi specyficznie pod jakąś platformę, no to powinno się tam coś więcej dać, czym się ta platforma właściwie różni i co chcecie tam innego na tej platformie właśnie robić. Więc możemy promptów szukać, ale czy możemy prompty robić samemu? Oczywiście, że tak. Tym też głównie się zajmuję w mojej pracy. Chciałem Wam się trochę o tym opowiedzieć. Generalnie taki wstęp do tego był na kanale Julii, tutaj jest link do wideo. Więc mówiliśmy tam o tym, żeby być specyficznym, żeby zachowywać strukturę. Dzisiaj powiem Wam trochę o Markdownie, a także będzie deep dive właśnie do PFA. I chciałem Wam dzisiaj właśnie pokazać, jak możecie używać PFA do tworzenia promptów za Was. Więc napisałem tutaj prompta make prompt for AI that will curate SEO content for LinkedIn posts for AI Automation Agency. Generalnie use case tego polega na tym, że chciałbym takie posty, które już sobie ręcznie napisałem, wrzucić do takiej maszynki, żeby mi właśnie dorobiła SEO, keywordy, tego typu rzeczy. Celowo nie piszę o keywordach i takich tam, bo PFA właśnie powinno z tego samego SEO i LinkedIn, z tych dwóch słów generalnie Wam ogarnąć. No i tu już właśnie mamy przewagę nad promptbookami, no bo mamy coś bardziej relevantnego. Możemy sobie jeszcze wiadomo dopisać więcej tutaj rzeczy, ale dla mnie już wystarczy, więc klikam Enter. I to, co się teraz właśnie powinno zadziać, to jest Request Enrichment. I teraz Wyjaśnisz, PFA... co to jest, żebyśmy lepiej zrozumieli? Tak. Więc teraz PFA właśnie robi Request Enrichment, to znaczy poszerza zapytanie użytkownika w taki sposób, żeby po prostu ten prompt był bardziej rozszerzony w detalach, że tak powiem. Spróbowałem to przetłumaczyć z angielskiego, bo bardziej rozumiem to po angielsku niż po polsku, ale mniej więcej tak to na polski się przekłada. Następnie co mamy Innovative Angle Generator. To jest taki właśnie kolejny element, który sprawia, że ten prompt jest jeszcze bardziej taki przemyślany, dogłębniej. Następnie mamy agentów, więc mamy SEO Specialist, Content Strategist, Data Analyst, Storytelling Expert. Ci agenci pomagają też właśnie sprawić, żeby prompt był jak najbardziej poszerzony, jak najbardziej w detalach i miał jak najwięcej kontekstu. A więc teraz możemy po prostu kliknąć sobie Y, nam leci dalej, tak jak tu macie napisane. I następnie lecą kolejne fazy. To są części prompta PFA, gdzie po prostu ma misję, ma fazy. To jest wymagane, żeby po prostu zachować tą strukturę działania. Jest tam bardzo dużo różnych właśnie takich funkcji, bo to są takie jakby, to wszystko są funkcje, tak jakby to są funkcje, przywołanie tych agentów to też jest funkcja, tak jakby to nazywam prompt funkcjami w swojej nomenklaturze. I dostaliśmy prompta, który wygląda całkiem ok, ale jednak ja bym chciał od niego coś więcej. Więc będziecie mieli w komentarzach lub w opisie, albo tu i tu, wrzucę jeszcze linka do takiego prompt command booka, jak ja to nazywam, żeby nie mówić, że to prompt book, bo de facto nie ma tu takich całych promptów, które możecie gdzieś tam użyć, tylko są prompty, które możecie użyć z PFA. Więc tu jest tak ogólnie takie krótkie komendy i mam też taki iteration prompt, do którego za chwilę przejdziemy. Najpierw chciałbym jednak użyć tego expand. Możecie sobie to wszystko wrzucać tutaj. Tak naprawdę tutaj widzą, czego oczekujesz właśnie od
TFA, żeby teraz zrobiło po tym prompcie. Aha, tak, no bo właśnie. Generalnie moglibyście wziąć po prostu tego prompta i go używać i pewnie już było spoko. Ale ja mam taką naleciałość zawodową, że jednak wolę, żeby te prompty były naprawdę takie top of the top. No więc ja tu widzę, że jeszcze mogło być dużo, dużo lepiej. No i chciałbym, żeby była na przykład lepsza struktura Markdowna, do czego też zaraz przejdziemy w następnej iteracji. No ale teraz na przykład chciałbym jakiś moduł. Zobaczmy w ogóle, czego nam tu brakuje jeszcze. Przeczytajmy go trochę. Więc mamy Keyword Optimization, Content Creation. Okej. No to ja bym chciał na przykład, żeby to SEO nie było jedną linijką tekstu, tylko chciałbym, żeby for the SEO include separate modules for the SEO. Okej, no to wyjaśnij teraz tutaj wszystkim, co masz na celu poprzez napisanie tych 3 linijek. Okej, więc generalnie to są takie ogólne, czyli to co wcześniej miałem, to skopiowałem stąd. To są takie ogólne linijki, które właśnie wypadałoby dostosować do tego, co chcecie dorobić. No i w tym wypadku chciałbym, żeby zamiast tu jednej linijki Keyword Optimization, żeby był oddzielny moduł tak zwany, czy tak jakby tu widzicie, to powiedzmy, że to jest oddzielny moduł, tak, tylko że on jest dosyć krótki, powiedzmy, że to jest taki cały duży moduł. No i ja chciałem oddzielny moduł do SEO i właśnie, żeby był LinkedIn Specific, czyli jeszcze, żeby tam wszedł głębiej w ten temat. Następnie chciałbym, żeby była persona, bo nie ma w tej chwili, jest tylko rola. No i chciałbym po prostu, żeby to było correlating with AI Agency Branding, no czyli jakieś tam tech savvy, coś tam pewnie będzie. To zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę. Wyjaśnij może, czym się różni persona od roli. Też warto zaznaczyć. Persona w rozumieniu takiego zaawansowanego promptingu to jest po prostu więcej detali. Rola to jest po prostu as content creator, coś tam, masz takie zadanie. A generalnie persona, którą ja bym tu chciał osiągnąć, to jest jakiś tam specjalista z takim doświadczeniem, umie to i to. Właściwie to trzeba byłoby dopisać pewnie, że to jest best professional persona. To nie jest chatbot, jeszcze tutaj warto dopisać. Persona with details. Nigdy nie potrafię napisać. Nie wiem, czy chyba jest źle, ale nieważne, zrozumiem. Generalnie możecie trochę błędów wpuszczać i AI powinno wiedzieć, o co chodzi. Ja zawsze mam problem z napisaniem tego słowa, prawdopodobnie źle, mi się wydaje. Powinno być źle, zawsze tak jest. Lecimy dalej. Brainstorm more components, czy komponenty, no to też takie właśnie tutaj mamy komponenty w tym module. For formatting text and proposing upgrades. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. W międzyczasie, jak ktoś tam generuje, to omówię to, co mamy tu dalej. Więc ten, który najczęściej używam, to jest Synchronization Prompt Shipment, to tu edytowałem trochę, to jest teraz na dole. Tutaj użyjemy tego na koniec. Tutaj jest prompt do changeloga. To jeżeli chcecie sobie na przykład wiedzieć, co się zmieniło w danej iteracji, no to możecie mieć takiego changeloga. Ja akurat tego dzisiaj nie będę używał. Przejdziemy od razu do mięska i tutaj mamy takiego super prompta do jeszcze poszerzania dalszego tego prompta. On wygenerował trochę szerzej, mamy LinkedIn Specific SEO. Call to action nam dodał, więc już jest to bardzo spoko, chociaż nie wiem, czy było. Ale jest teraz jakoś bardziej z przykładem, jest taki lekki featured prompting się zrobił. Okej. I damy teraz jeszcze to.
I właśnie Markdown Hierarchy, niektórzy z Was się dziwią, o co tutaj chodzi. Przejdę szybko jeszcze tutaj, mówię syntaks, w międzyczasie jak to się generuje. Generalnie Markdown polega na tym, że no mamy takie zakodowane, czy hashtagami robimy headingi, jak tu widzicie, różne rzeczy w tekście oznaczają taki rendered output, czyli no w Markdown editorze, tudzież właśnie w czacie. Czat ma jakby tak natywnie Markdown editor w sobie, więc generalnie AI, każdy rozumie Markdown w ten sam sposób, jako właśnie bardziej ustrukturyzowaną informację. To tak jakbyście na przykład pisali sobie w Google Docsie coś, tak, damy sobie Docs New, no i piszecie sobie tak, no i jest powiedzmy ściana tekstu, to się mówi, no a można mieć jeszcze zamiast ściany tekstu, prawda, na przykład nagłówek 3. Tak. Tu jest tymi spacjami, no ale widzicie, jest teraz nagłówek, no i mamy tekst, no i mogliśmy mieć tego bardzo dużo w takim prompcie, prawda, więc robimy sobie tytuły oraz tekst. Na tym to generalnie w dużej mierze polega. Co możemy jeszcze tutaj mieć? Line breaki, rzadko używam. Bold text jest dosyć istotny, żeby właśnie zaznaczyć jakąś istotną informację. Wtedy AI jakby no bardziej na to zwraca uwagę. Italic używam zazwyczaj do takiego wewnętrznego dialogu, jeżeli AI ma sobie coś sam pomyśleć albo powiedzieć do użytkownika. To tak bardziej, ja to używam tak właśnie UX-owo, jest to właśnie w tej wersji dla początkujących zawarte. No i głównie to jest tyle. Generalnie można sobie w to wgryźć się mocniej, poczytać. Polecam się z tym zapoznać. Są tu różne ciekawe rzeczy, które można wykorzystać w promptowaniu. Link będzie w Czy opisie. powoduje nam to lepszy output? Tak, właśnie to jest po to, żeby AI lepiej rozumiało to, co chcemy stworzyć. Czyli podsumowując, warto właśnie się zagłębić, tak jak tutaj Bartek wspomniał. Tak. Pojawiło się coś, co dawno nie widziałem takiego błędu i generalnie nie miałem nie pokazywać tego, ale jest tutaj też w tym dokumencie taki code window fix. Jeżeli prompta dostaniecie właśnie tak jak ja teraz dostałem, trzecią wersję dostaliśmy, po prostu prawdopodobnie była może za duża, albo coś takiego, więc możemy wrócić tak i powinno nam się to pięknie ogarnąć, tak jak było wcześniej. Czyli teraz wrzuciłeś prompta, żeby AI zrobiło dla użytkownika jakby prompta, że kliknie sobie tam w prawym górnym rogu, możecie zauważyć taki przycisk kopiuj i po prostu sobie kopiujecie i jest to dużo wygodniejsze niż gdybyście mieli wszystko kopiować. Tak, jak widzicie teraz mamy personę i mamy Senior Content Strategist, mamy skille, Platform Focus, czyli mamy wcześniej mieliśmy samą rolę, która też była mniej zdefiniowana, mam wrażenie, niż teraz, mimo że była dłuższą linijką tekstu, to było tam mniej konkretów. A teraz mamy jeszcze jakieś evergreen hashtags, to można sobie wiadomo, najlepiej zrobić keyword research samemu i no ja też na pewno zrobię tutaj taki ręczne poprawki. Ale mi się wydaje, że już poza tym jest już git. Mamy ponestowane delikatnie, widzicie tu jest ten nesting headerów tak zwany. To sprawia też, że no jakby to jest część, czy mamy taką część modułu, tak. Tutaj mamy tak jakby jeden moduł. Widzicie to? Że, takie zagnieżdżenie, tak? Tak, że tu mamy jakby główny tytuł i tu mamy podtytuły, aż dotąd, kiedy zaczyna się kolejny moduł. Okej. Teraz spróbujmy wrzucić to, bo właśnie nie mam posta jeszcze. Zobaczymy, jak nam w takim razie wygeneruje posta. Mam tych GPTs-ów tutaj. Nie przygotowałem sobie wcześniej posta w sumie do tego, ale zobaczymy, jak właśnie będzie generował od zera w takim razie. AI. No bo sobie tą rolę. A co na przykład, jeżeli ktoś zechciałby sobie wrzucić coś takiego do zwykłego czata? Dostanie taki sam output?
Tak, jak najbardziej. I ja generalnie tego nie będę robił, bo mam custom instruction, które wpłynie na output zdecydowanie, więc ja wolę wrzucić sobie w GPT-sa, żeby mieć jakby czystą kartkę, no bo wtedy po prostu miesza się prompty, tak? Mam taki o promptach tam, który ma dosyć tam ciekawe właściwości i by się mieszał na pewno z tym, co tutaj chcemy osiągnąć. Oczywiście use case jest trochę inny, bo wiadomo, no, on nie miał generować super ludzkich outputów. Generalnie będę jednak myślał swoimi szarymi komórkami, żeby napisać jakiś draft. Ewentualnie później będę wrzucał do tego, żeby mi to obrobił. Ale generalnie, jak widzicie, mamy to w miarę ogarnięte. Metaprompting się powtarza dosyć dużo, więc mamy to keywordowo też ogarnięte. Mamy tutaj przygotowane nawet keywordy na samym dole. Jak widzicie, to są keywordy, które były w prompcie. No i plus temat tego posta. Czyli te keywordy, które są w prompcie, trzeba by było sobie, każdy musiałby sobie pozmieniać, tak żeby jak najbardziej pasowały do waszego use case'u. No więc na dzisiaj to tyle. Macie linki wszystkie w opisie. Zapraszam do używania i możecie też wysyłać mi feedback. Tu jest taki review GPT i możecie tutaj napisać do mnie, co wam tam wyszło, co było źle, co było dobrze. Na wszystko chętnie odpowiem. Możecie pisać też w komentarzach, jakie macie pomysły, jakie są wasze use case'y, czy macie problemy. Też będę wam w komentarzach odpowiadał. No i zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie oglądać więcej tego typu materiałów.